Moi drodzy, witam po bezpłatnym urlopie zafundowanym przez Tubkę za wolną mowę jednego z odcinków sprzed prawie 2 lat. Jak można było przewidzieć, nadchodzi era totalnej niewoli wyrażania myśli, która nie jest niczym innym nowym w historii świata, a w której przoduje kraj z czerwonym liściem w logo. Takich bezpłatnych, coraz dłuższych przerw w twórczości można się spodziewać więcej, aż do urlopu totalnego z Tubki. Dlatego też potrzebne będą wyjścia awaryjne, z których jedno znajduje się na platformie banbaj.com pod hasłem Zamazane obrazy. Tam też kontynuowany jest aktualny korytarz Wiatru ze Wschodu, jak i wznowiona seria Wilczego Echa, i tam pojawią się nowe korytarze w przypadku niespodzianek na Tubce. Drugą linką asekuracyjną we wspinaczce do prawdy jest platforma rumble.com, gdzie słowo kluczowe to History Reality. Bezpośrednie linki do obu miejsc znajdują się w opisie pod filmem i radzę je profilaktycznie skopiować. W związku ze znikomym zainteresowaniem książką Zamazane obrazy Trylogia, wydawaną w formie e-booka, domyślam się, że jej wersja papierowa byłaby bardziej atrakcyjna. Dlatego też wersje e-bookowe kolejnych książek zostaną wstrzymane i wszystkie wersje papierowe dostępne będą tylko poprzez zamówienia indywidualne. W księgarni autorskiej, do której link podaję pod filmem, jak i na banbaj.com pojawią się informacje o nowych książkach i możliwości ich nabycia. Można zgłosić chęć nabycia książek, wysyłając link kontaktowy w formie e-maila do janbalc@wp.pl. Ale proszę uzbroić się w cierpliwość, gdyż trwają przygotowania do druku książki Zamazane obrazy Trylogia, jak i następnej Zamazane obrazy Płonąca pochodnia Prometeizm. Filmy na kanale Zamazane obrazy na Tubce będą się pojawiać nadal, aż ktoś zdecyduje się zakończyć jego działalność na tej platformie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego filmu z korytarza Wiatr ze Wschodu. Serdecznie witam w 5. odcinku Wiatr ze Wschodu pod tytułem Kółko graniaste. W poprzednim odcinku opowiedziałem o zamordowaniu 16. prezydenta Stanów Zjednoczonych Abrahama Lincolna. W tym odcinku opowiem o kolejnych zamachach dokonanych przez czerwonych entuzjastów nowego porządku świata. Zaledwie rok po zamordowaniu Abrahama Lincolna w kwietniu 1866 roku dokonano pierwszej próby zabicia cara Aleksandra II. O próbie tej pisze King, autor Planety Rothschildów. 1 rok po zamordowaniu prezydenta Lincolna przyszła pora na sprzymierzeńca Lincolna, rosyjskiego cara Aleksandra II. Czerwony rewolucjonista Dmitrij Karakozow wyciągnął pistolet i próbował wystrzelić w kierunku Aleksandra. Próba została udaremniona dzięki szybkiej reakcji stojącego obok przechodnia, wymachującego ramionami w momencie strzału. Karakozow zostaje pojmany i będzie stracony. 10 jego pomocników jest aresztowanych i skazanych na ciężkie roboty. Nie ulega wątpliwości, że rosyjski car Aleksander II jako sprzymierzeniec Lincolna był niewygodny dla spiskowców dążących do obalenia rządu Stanów Zjednoczonych. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną postać odgrywającą ważną rolę w wojnie secesyjnej, a mianowicie generała George'a McCleana, który osiągnął pewne sukcesy w początkowej fazie wojny, dowodząc armią Unii. Niestety, z powodu powtarzających się błędów taktycznych, opóźniających ruchy armii Unii i niedopuszczenie do pokonania Armii Południa, został zwolniony z pełnionej funkcji przez prezydenta Lincolna.
działania generała okazały się nieprzypadkowe. 2 lata po usunięciu ze stanowiska, w czasie kiedy Unia wygrywała wojnę, McLean został nominowany na kandydata na prezydenta z ramienia demokratów przeciwko Lincolnowi w 1864 roku. Przewodniczącym Partii Demokratycznej był entuzjastyczny poplecznik McLeana i nie był to nikt inny jak tylko rothschildowski żydowski chłopiec, który przyjął angielskie nazwisko Augusta Belmonta, siostrzeniec senatora Luizjany i kumpel Juda Benjamina Johna Slidella. Spójrzmy na nazwiska agentów reprezentujących interesy Rothschildów w czasie wojny secesyjnej. McLean, Belmont, Slidell, Erlanger, Benjamin. Wymienione postacie występowały albo po stronie południa, albo północy, albo jak na przykład McLean po obu stronach. Poza tym wszystkie były jednoznacznie związane z nazwiskiem Rothschild. O wojnie secesyjnej pisze King. Północno-południowa gra w kółko graniaste jest teraz wyraźnie widoczna. Żadna ze stron nie miała wygrać wojny pomiędzy Stanami, a co pewniej nie za szybko. Obydwie strony miały wykrwawiać się, zanim przegrają z nowym porządkiem świata. Kiedy zakończyła się wojna secesyjna, czerwoni entuzjaści nowego porządku świata pod wodzą rodziny Rothschildów skupili swoje siły na Europie. Pierwsza próba zamordowania cara Aleksandra II nie powiodła się, ale na horyzoncie pojawił się inny cel, a mianowicie Nowa Rzesza Niemiecka. W 1871 Otto von Bismarck był kanclerzem Nowej Rzeszy Niemieckiej pod rządami kaisera Wilhelma I. Bismarck był utalentowanym i energicznym dyplomatą, który potrafił odciągać Niemcy od wojny i utrzymywać pokój w Europie. O rządach Bismarcka King pisze: wkrótce po zjednoczeniu Niemiec rząd Bismarcka stał się pierwszym europejskim narodem, który udzielił przywilejów obywatelskich żydowskiej populacji. Nawet rothschildowska Anglia nie dokonała tego. Żydowski pierwszy minister Wielkiej Brytanii Disraeli utrzymuje swoje stanowisko tylko dlatego, że przyjął chrześcijaństwo. Do 1900 Żydzi uzyskali ogromny wpływ na niemiecki przemysł, edukację, prasę, politykę, sztukę i bankowość. Podsumowując, Bismarck uchronił Niemcy od wojny i utrzymywał pokój w Europie. Był on pierwszym niemieckim kanclerzem, który udzielił przywileje obywatelskie Żydom. Dzięki temu Żydzi uzyskali ogromne wpływy w Niemczech, nie tylko gospodarcze, ale również polityczne. Jedną z przyczyn, które skłoniły kanclerza Bismarcka do udzielenia przywilejów Żydom, był zamach na jego życie, który nastąpił w 1866, kiedy Bismarck był pierwszym ministrem Prus. Zamachu dokonał czerwony Żyd o nazwisku Fryderyk Cohen. 18 stycznia 1871 roku kanclerz Otto von Bismarck proklamował w zdobytym przez Niemców Wersalu powstanie Cesarstwa Niemieckiego. Król Prus Wilhelm I Hohenzollern został koronowany na cesarza. Okazuje się jednak, że pomimo prożydowskiej polityki Bismarcka zamachy na jego życie nie ustały. Jednakże ich przyczyna była zupełnie inna. W lipcu 1874 kolejny terrorysta Edward Kuhlmann usiłował zamordować kanclerza Bismarcka. Kula Kuhlmana uderzyła Bismarcka w rękę. Oficjalnie próby zamachu nie dokonał Żyd, ale niemiecki bednarz
związany z wyznaniem katolickim w Magdeburgu. Podobno Kuhlmann dokonał tego zamachu z powodu antykatolickiej polityki Bismarcka. Jednakże ta oficjalna wersja, która istnieje nadal w czasach współczesnych, miała ukryć prawdziwy powód, jak i sprawców tego zamachu. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 5, w którym opowiedziałem o grze w kółko graniaste żydowskiej elity bankierskiej w czasie wojny secesyjnej w Ameryce oraz próbie zamachu na życie kanclerza Cesarstwa Niemieckiego Ottona von Bismarcka. Serdecznie zapraszam na odcinek 6 pod tytułem Sojusz Trzech Cesarzy.